Moi drodzy, partnerem tego odcinka jest Zen, dzięki którego karcie oraz aplikacji podróż po krajach, w których trzeba wymieniać nasze pieniądze na miejscową walutę, może być mniej kosztowna. Generalnym partnerem naszych wojaży w okolicach Renu i Mozeli jest Europlant Polska, producent najwyższej jakości sadzeniaków ziemniaków jadalnych. Moi drodzy, pozostajemy nad Mozelą, ową wspaniałą rzeką, opisywaną już przez rzymskich poetów i przez niektórych z tychże rzymskich poetów uznawaną za najpiękniejszą w całym dawnym rzymskim imperium. No, zmieniło się od tego czasu wiele, ale Mozela w dalszym ciągu jest spławna, tak jak za czasów rzymskich, no i w dalszym ciągu jest tutaj pięknie. A w krajobrazie, no akurat nie w tym miejscu, ale już tam tak, dominują winnice. I to jest właśnie sprawka Rzymian. Bowiem ten kraj ówczesnego Imperium Rzymskiego został przez Rzymian na ich modłę ukształtowany. No więc co? Drogi, również drogi wodne i winnice. Jesteśmy w wiosce Neumagendron i od niej zaczniemy naszą wędrówkę w stronę miejsca, w którym to Mozela wpada do Renu. Ale na razie Neumagendron przed nami. Oto replika rzymskiej łodzi. Takimi jednostkami najpierw w tereny, które miały zostać zdobyte, wpływały rzymskie oddziały, a potem, kiedy już ta zdobycz się dokonała, przerabiano to na jednostki towarowe i wywożono stąd różne dobra, które szły do serca imperium. No więc co stąd wywożono? No to, co wcześniej, zaraz na początku podboju, zasadzano, czyli wino. Miasteczko urocze, jakich tutaj multum. W co drugim domu winiarnia. Jest rano, więc winiarnie zamknięte, ale chcę wam pokazać, że nie kłamałem na dole, mówiąc o tych rzymskich historiach. No bo co mamy tutaj? Tutaj mamy mianowicie replikę rzeźby, rzymskiej rzeźby wyłowionej w XIX wieku z nurtów rzeki. Oryginał znajduje się w muzeum w Trewirze. No i co ta rzeźba przedstawia? No to samo, co na dole w tej replice 1:1, tylko że widziane oczyma artysty. Jest to mianowicie rzymski okręt wojenny przerobiony na łódź transportową. I spójrzcie, co mamy tu wszędzie. No mamy beczki z winem i z pewnością było to wino różniące się znacznie od tego, które pijałem ze względów oszczędnościowych w pierwszej połowie lat 80., no w 85, kiedy mianowicie pracowałem jako student pod kolonią w sortowni owoców. Najtańszym winem w promieniu 50 km od miejsca, gdzie spaliśmy, było wino w takich wielkich flaszach o nazwie Remerschenke, czyli rzymska pamiątka. No i ja to rzeczywiście pamiętam jako straszny koszmar. To na szczęście było, minęło. Jakie wtedy pili wina? Pewnie słodsze niż dzisiaj, ale teraz piją tu wina przeważnie zacne. Pamięć ludzka jest jednak zawodna, zwłaszcza wtedy, kiedy mózg jest cały czas bombardowany nowymi doznaniami wynikającymi z kolejnych podróży. No bo tak sobie teraz myślę, że przecież byłem tutaj, co prawda z 20 lat temu, no i pamiętałem, że jest tu bardzo ładnie, ale nie pamiętałem, że jest tutaj aż tak pięknie.
no bo ta rzeka to rzeczywiście robi takie wrażenie jak Dunaj w okolicach Krems. No mamy dość podobne ukształtowanie terenu, tylko że jest to znacznie większe, znacznie dłuższe. No i te wspaniałe winnice, zresztą miejscowym zwyczajem, one są oznaczane takimi napisami. No wiemy, czyja to jest winnica i wiemy, czym on się ma chwalić. No i widzimy taki napis, a w dole widzimy miasteczko, a w tym miasteczku Weinstube. I takich miejsc jest tutaj po prostu bez liku. Będę tu wracał, jeśli los pozwoli. Wystarczyło zatrzymać się przy samej drodze, by pokazać Wam, jak ukształtowane najczęściej są miejscowe winnice. No więc niezwykłe stromizny. I to jeszcze stromizny, które nie są obrobione tarasowo. W wielu miejscach na świecie, kiedy mamy taki spadek terenu, to winorośl sadzi się w ten sposób na takich tarasikach, a ona tutaj schodzi szpalerami no wprost do rzeki, do swojego dobroczyńcy. No więc dość często trzeba przypinać się tutaj jakimiś uprzężami alpinistycznymi. To jeszcze nie jest najbardziej pochyła winnica. No, co to powoduje? No, po pierwsze, one dlatego tak schodzą do rzeki, gdyż ta rzeka oddaje ciepło. Tu mamy pod spodem łupek, który się nagrzewa i dzięki temu to wino tak się świetnie udaje. No i jeszcze jedna ważna rzecz. No widzicie, jak to wygląda, więc w ogóle można zapomnieć o maszynowym zbiorze. To wszystko tutaj musi być robione ręcznie. To jest coś, co po sobie zostawili Rzymianie, czyli Remerszękę, ale akurat ta pamiątka po Rzymianach jest dobra. Bardzo bym nie chciał, abyście odnieśli wrażenie, że nad Mozelą uprawia się wyłącznie winorośl. No więc właśnie w tym celu odwiedzamy pana Bauera, czyli pana rolnika. Odwiedzamy gospodarstwo rolne, którego płody są sprzedawane zarówno do sieci handlowych, jak i można je kupić tu na miejscu, w sklepiku, na froncie owego gospodarstwa. To są dynki, ale akurat nie te jadalne, tylko ozdobne. No tu mamy moją ulubioną odmianę, Hokkaido. Nie trzeba tych dyń ze skórki obierać. Ale najważniejszą rzeczą tutaj są ziemniaki. Nad Mozelą ziemniaków produkuje się niewiele i region słynie z doskonałej jakości ziemniaków sałatkowych. No więc mamy tutaj właśnie ziemniaki sałatkowe. Ale chciałbym, byście zwrócili uwagę na to, jak one są opisane. To jest coś, do czego powinniśmy zmierzać. To jest wzorzec, no bo mamy po pierwsze nazwę producenta, mamy adres, mamy nazwisko, więc wiemy, kto się nad owymi ziemniakami pochylał, kto je wydarł z ziemi. Nie jemy produktu anonimowego i mamy nazwisko, wiemy, kto jest za to odpowiedzialny. Jeśli produkt byłby niedobry, to wiemy, kogo za to winić, a jeśli jest wspaniały, to wiemy, czyich ziemniaków dalej szukać. Mamy kolejne informacje na drugiej stronie tej karteczki. Jakość pierwsza. U nas bardzo często jest napisane tylko ziemniaki jadalne. No dobra, ale jakiej klasy? Czy one są właściwie posegregowane? Czy one są właściwie skalibrowane? To jest też ważna informacja. Idźmy dalej. Odmiana, Belana. To jeszcze może wszystkim wiele nie mówić, ale jest Festkochend, czyli typ kulinarny A. Ziemniaki sałatkowe, mają mało skrobi. Mamy wagę, no i my mamy taki zbiór cyfr, a w tym zbiorze zawarte są następujące informacje. Konkretna parcela, czyli mówiąc mniej elegancko pole, z którego pola to zostało zebrane, kiedy zostało zebrane,
bo tu jest zakodowany zarówno tydzień, jak i konkretny dzień zbioru. Mamy w końcu numer skrzynki, w której ziemniaki były z pola wzięte. No i mamy coś jeszcze, bo mamy owoce w regionie. Owoce, które w postaci świeżej teraz nie są oferowane, ale za to są to owoce zaklęte w szkle. To jest Apfelweinbrand, czyli mówiąc inaczej Calvados. No to się nie może nazywać Calvados, bo nazwa jest zastrzeżona. Destylat jabłkowy traktowany przez 3 lata beczką. Mamy w końcu czyściutkie destylaty owocowe, bezbeczkowe. No mamy Tresterbrand, czyli normalną grappę. Mamy jabłkowice, śliwowice, gruszkowice. Mamy rzecz ziołową, mamy likiery i mamy coś jeszcze. To są świeżo zebrane, przepiękne pigwy. Z nich zostanie zrobiony zacier, a z tego zacieru zostanie zrobiony destylat. Właśnie tutaj. I tak samo jak z pozostałych owoców. To wszystko, co widzieliście w sklepie, tu jest destylowane. No i jak teraz pogodzić coś takiego stojącego w gospodarstwie rolniczym z płaceniem podatków? No bardzo prosto. To jest po prostu zaplombowane i tu mamy licznik. I kiedy zaczyna się destylacja, to się to zgłasza, plomba zostaje zdjęta, licznik odmierza, ile destylatu zostało wyprodukowanego i od tego płaci się podatek. Po zakończeniu procesu plombę umieszcza się tu znowu. Nie śpi tu żaden urzędnik skarbowy. To, jeśli się spełnia takie właśnie skromne dość wymagania, można robić wszędzie. To jest normalna, rolnicza sprawa w tej części świata. Jesteśmy w miejscowości Wittliś, tej samej, w której mieści się gospodarstwo, które przed chwilą oglądaliśmy. No i spytałem się pana Bauera o adres jakiegoś lokalu, który korzysta w kuchni z jego ziemniaków i z jego destylatów. Choć bardziej mnie w tej chwili ziemniaki interesują, gdyż prowadzę auto. No i pan wskazał właśnie to miejsce. Lokal nazywa się Daus. No to idziemy. Wziąłem cudowny zestaw. Zacznijmy od ziemniaków. Bratkartofel. No jest to epicko wielka porcja i ziemniaki są wspaniałe, bo nie są za bardzo zjarane. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, w którym to robiłem bratkartofel, to wyglądają niezwykle podobnie. Są świetne i widzicie, odpowiednia odmiana, czyli typ sałatkowy, one się nie rozpadają, nie zamieniają się w miazgę. To jest ciepłe, wręcz gorące. A do tego rzecz zimna, zylce, czyli zylc, jakby powiedzieli na Kaszubach albo na Śląsku, czyli galaretka. Galaretka podawana razem z remuladą, razem z tak fikuśnie naciętym ogóreczkiem, jak to się go nacina w Austrii i w Niemczech. No i do tego cebula, która, jak myślę, była leciutko marynowana, pewnie trochę osolona, a może też sparzona wrzątkiem, żeby nie była taka ostra. To jest świetne, naprawdę świetne. Zimne z ciepłym. Bardzo często tutaj tak się jada. W Luksemburgu, czy też w północnej Francji i w Belgii mamy zimnego tatara i do tego frytki. A co do picia? No, jesteśmy nad Mozelą. Mają tu oczywiście regionalne piwa, ale mamy też czas zbiorów. Niektóre trwają, niektóre już się odbyły. Myślę o winorośli, o ziemniakach też. I mamy już lekko sfermentowany moszcz. Coś, co w Czechach, na Morawach nazywane jest burczakiem. Tam to jest burczak. W Austrii to jest szturm, a tutaj to jest Fedelweis. Wspaniałe. Niezbyt słodkie. Riesling. Tutejsze wina w ogóle mają sporą kwasowość. No piękne. To jest, zobaczcie, jak to wszystko się cudownie zgadza. Zobaczcie,
jak to pięknie wygląda w kategorii terroir. No, mamy wszystkie najlepsze rzeczy, które ta ziemia rodzi. W postaci prostej, w postaci dostępnej dla prostego człowieka, czyli mnie. Jesteśmy już w Koblencji, moi drodzy, i jakby ktoś miał tylko 3 minuty na poznanie historii miasta w przekroju, to powinien stanąć przed ową fontanną, a wtedy dostrzeże wszystko, co w historii tego grodu było najważniejsze. Zacznijmy od podstawy fontanny. No, ten pan, który pluje wodą, jest tutaj w charakterze żygacza, to Bacchus, no więc powinien pluć winem, ale wino jest w owych beczkach, znaczy w teorii jest tylko. To jest znowu to, co widzieliśmy wcześniej nad Mozelą, mianowicie rzymska łódź, która transportowała z winnic nad środkową Mozelą wino tutaj do Koblencji, która wtedy była tym, czym jest na poziomie drugim, rzymskim castrum, czyli wojskownym, warownym obozem. No a potem już mamy kolejne etapy w historii miasta. Współczesność jest na samej górze, a ta współczesność opiera się na platformie złożonej ze straszliwych chmur i wybuchów. To jest z kolei historia drugowojennych bombardowań, które miasto w sposób dotkliwy dotknęły. No ale my mamy trochę więcej niż 3 minuty, więc też zamierzamy nieco więcej z miasta wam pokazać. W tej części Niemiec dzień bez obejrzenia jednej okazałej świątynnej budowli w stylu romańskim jest dniem niemal straconym, więc byście nie mieli takiego poczucia, oto rzeczona budowla, jedna z wielu tutaj, mówię o tym fragmencie Niemiec. To jest mianowicie kościół pod wezwaniem świętego Kastora. Kościół z IX wieku. Wspaniała romańszczyzna, kościół podniesiony do rangi bazyliki mniejszej przez Jana Pawła II. Oczywiście historia Koblencji była burzliwa i ten kościół ulegał różnym zniszczeniom, ale nigdy nie został zniszczony całkowicie. I mimo różnych odbudów ta piękna romańska forma jest w dalszym ciągu do podziwiania. IX wiek, moi drodzy. Kastor. I nie chodzi tu o brata Polluxa. W tym miejscu nasza podróż nad Mozelą się kończy, co nie znaczy, że kończy się w ogóle. Kończy się nad Mozelą, bowiem właśnie tutaj Mozela się kończy, gdyż wpada do Renu. Jestem w miejscu, które nazywa się Deutsches Eck. Jest to cypel usypany sztucznie w czasach największych niemieckich uniesień i narodowej tromtadracji, czyli zaraz po tym, kiedy to Prusy wygrały wojnę z Francją, zajęły Alzację i Lotaryngię, a król pruski Wilhelm Hohenzoller koronował się w roku 1871 na cesarza niemieckiego i nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Zresztą ten cypel usypano właśnie po to, by postawić na nim ten oto niemały monument. Kto z niego spogląda? Cesarz Wilhelm I. Prusy wygrały wojnę z Francją i zjednoczyły wszystkie kraje niemieckie. Co było powodem tej wygranej? Sprawniejsza armia, transport kolejowy, nowocześniejsze karabiny, ale również edukacja. Tę wojnę wygrał również pruski nauczyciel ludowy, gdyż chłopi, którzy najczęściej byli szeregowymi żołnierzami, nie byli analfabetami i dobrze rozumieli komendy. A poza tym jedli eintopfy na bazie ziemniaków, czyli ziemniaki plus edukacja. Oto klucz do wielu sukcesów. A skala tego pomnika jest dość przytłaczająca w dalszym ciągu. Zbieg Mozeli i Renu, a więc dwóch szlaków komunikacyjnych, bardzo ważnych
niezwykle strategiczne położenie. Dlatego właśnie na tej fontannie w 10 najważniejszych wydarzeniach, okresach z historii miasta mamy przedostatnie w potężnych wybuchach. Ponieważ w czasie II wojny światowej miasto było niemal całkowicie zrównane z ziemią w tej części przyrzecznej, bo bombardowano głównie mosty i infrastrukturę portową. Ale właśnie to, co było przy rzece, to Stare Miasto, więc dzisiaj ono nie istnieje w takiej formie, w jakiej je wzniesiono. Ten dom jest doskonałą ilustracją tego, co tutaj się stało. No, jedna jego część to stara koblencka architektura, ale drugiego fragmentu już nie odbudowano, postawiono coś nowego. I tak właśnie wygląda dzisiejsza Koblencja, po niemiecku Koblenz. Ten fragment miasta najwyraźniej niewiele ucierpiał od bomb brytyjskich, więc go odbudowano i wygląda tak jak przed wiekami. Zatem w tym historycznym anturażu warto tutaj na Placu Jezuickim powiedzieć, że Koblencja ma swoje dość znaczne polonikum. Otóż tutejszym elektorem i biskupem był królewicz Polski Klemens Wacław Wettyn. Był to 7. syn króla Rzeczpospolitej Augusta III Wettyna, zwanego popularnie Sasem. A za Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Tak, głodni jesteśmy. Ponieważ dzień się kończy, więc jęliśmy szukać noclegu. No i mieliśmy do wyboru albo spać w Koblencji, albo też udać się pod miasto. No i wybraliśmy ową drugą opcję. Nie mieliśmy wcześniej żadnej dokumentacji, no i w to miejsce przywiodła nas intuicja. Teraz już jest ciemno, więc wiele nie zobaczycie, ale kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj, zmierzchało, więc widzieliśmy, w jak piękne miejsce, zupełnie niechcący, udało nam się trafić. Gręcał, tak się nazywa ta wioska. A tutaj można jeść i spać. No więc najpierw jedzenie, potem spanie, a potem jeszcze coś. W karcie było mnóstwo interesujących propozycji lokalnych, a również lokalnych szerzej, czyli nie tylko z nadreni Palatynatu, ale również z całych Niemiec. No, ale nie zdecydowałem się na przykład na golonkę, no bo była ona po bawarsku, choć brzmiała całkiem dobrze i całkiem sasko. No ale to też nie jest najgorsza rzecz. Mianowicie pieczona gęś, no nie cała, ponieważ cała jest dla 4 osób. Mam coś, co określono jako porcję dla jednej osoby, czyli pierś gęsią oraz gęsie udko. Do tego Kartoffelklößchen, czyli ziemniaczane knedle. Pamiętajcie, że jak chcecie uzyskać właśnie taki knedlowy efekt, to musicie użyć ziemniaków z typu kulinarnego C, czyli tych z największą zawartością skrobi. Muszę wam pokazać, co jest w środku, bo to jest bardzo wzruszające. Otóż zawsze w środku tych Kartoffelklößchen mamy takie grzaneczki z wcześniej podsmażonego białego chleba. No, ale co robią knedle? Knedle wspaniale piją sos i mam tutaj redukcję sosu spod gęsi. Mam w końcu Apfelrotkohl, czyli czerwoną kapustę, modrą kapustę razem z jabłkami pieczoną, jak myślę doprawioną cynamonem oraz goździkami. Słodko-kwaśna, doskonała. Ale clou programu to jest to. Skórka z gęsi jest zawsze idealnym probierzem całości. Doskonała. Knedel. Zwarty, nie rozpadający się, ale nie za twardy.
do popicia Weissburgunder, już nie z nad Mozeli, z nad Renu. No i to jest wszystko wspaniały komplet. Co prawda będę musiał potem odbyć jeszcze mały spacer przed snem, ale myślę, że będą mi się śniły rzeczy niezwykle piękne, a jutro rano widzimy się znowu. Skoro słońce wstało, to możecie zacząć już nas chwalić za wybór miejsca. No bo mamy tutaj wszystko, co trzeba. Kotlinka otoczona lasami. Przez jej środek płynie szemrzący strumyczek. A w tejże kotlince mamy wioskę, nad którą królują ruiny średniowiecznego zamku, warowni z XIII wieku, która była warownią do czasów wojny 30-letniej, kiedy to zrujnowali ją Szwedzi. Wieża ocalała i bardzo dobrze, bo jest to jedyna w całych Niemczech wieża o podstawie trójkąta. No i ta wioska, sama jej forma, wygląda to po prostu jak z landschaftów niemieckich XIX-wiecznych z doby romantyzmu. Pięknie. Wczoraj wieczorem zastanawiałem się, czy też przed gąską nie zamówić sobie aby jeszcze zupy ziemniaczanej, ale okazało się, że jest to ziemniaczany krem. No taki w stylu francuskim. Francuzi słyną z potage à la parmentier. Ale przecierana zupa ziemniaczana to nie jest coś, co lubię najbardziej. W ogóle do zup kremów mam stosunek dość ambiwalentny. No nie tylko chodzi o to, że są to zupy dla całkiem bezzębnych, bo mogą być dobre. No na przykład krem szparagowy jest doskonały pod warunkiem, że w tym kremie mamy całe główki szparagów. Więc postanowiłem sobie, kładąc się już do łóżeczka, że dzisiaj zrobię wam taką typową niemiecką zupę ziemniaczaną. Mianowicie Kartoffel, supę mit Speck w takiej wersji pierwotnej. Co prawda przepis na ową zupę pochodzi z Westfalii, ale rozpowszechnił się i jest praktykowany no niemal w całym kraju. Co jest tego podstawą? No, jak zawsze, odpowiedni gatunek ziemniaków. To jest akurat przepiękna odmiana podłużna glorietta. To jest ziemniak sałatkowy, czyli typ kulinarny A. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie takowego typu, jeśli już nie tej odmiany użyć, ponieważ tu mamy ziemniaki pokrojone w kosteczkę, zalane tylko wodą. I teraz, kiedy będziemy je gotować, one nie mają się rozpaść. No właśnie, nie ma się z tego zrobić krem. Ten kształt musi pozostać, więc tylko woda i na razie odrobina kminku, to nie ma być zupa kminkowa, no i sól, nic więcej. Teraz to trzeba przykryć i pozwolić się temu zagotować. Uruchomiłem drugi palnik i na patelni rozgrzałem sporo masła, gdyż właśnie teraz na owym maśle będzie rumieniona cebula i będzie tutaj robiona również zasmażka. Ale wszystko po kolei. Najpierw drobno posiekana cebula i ona musi złapać kolor. Cebula zaczyna łapać kolor. No jeszcze nie jest zrumieniona, ale nie powiedzieliśmy na patelni ostatniego słowa. Czeka nas dalszy proces rumienienia, gdyż teraz trzeba zrobić tutaj rumianą zasmażkę. Masło, cebula i mąka. Ile mąki? No mniej więcej kopiata łyżka. To właśnie dlatego ta zupa robiona jest na wodzie, nie na rosole, nie na bulionie. Chodzi o to, po pierwsze, żeby ten czysty ziemniaczany smak nie został niczym zakłócony, ale również chodzi o to, by ta zasmażka, którą zrumienimy,
nadała całości tego wspaniałego smaku. No przecież są takie wiejskie zupy, sam je pamiętam z mego domu, kiedy właśnie rumiana zasmażka jest bazą, no albo grysik zrumieniony, czyli kasza manna. Nic więcej. Woda, zrumieniona mąka, zasmażka, zapraszka albo też grysik i mamy gotowe, proste danie. Podobnie jest tutaj. Cebula już mruga, to wszystko teraz razem z mąką musi nabrać złotego koloru. Zasmażka jest rumiana jak lico zdrowego dziecka po długich wakacjach na słońcu. No, wygląda jak wzorzec z Sewr. I teraz trzeba ją połączyć z płynem. Zatem możemy tutaj już ogień pod tym wyłączyć. Musimy mieć na podorędziu łyżkę drewnianą i teraz wlewamy tutaj wodę spod ziemniaków i mieszamy. Chodzi o to, by rozprowadzić wszystkie grudki. A jak rozprowadzimy, to wlewamy całość do garnka z zupą i gotujemy dalej. Na patelni teraz rumieni się szpek, pokrojony w bardzo drobną kosteczkę. I trzeba tenże szpek w postaci zrumienionej dodać do środka, razem z tym, co się wytopiło, no bo to przesądza o smaku całości. Szpek, czyli surowy, wędzony boczek. I to niech się jeszcze pogotuje razem kilka minut. Ziemniaki już są miękkie, sprawdzałem, ale dzięki temu, że jest to odmiana sałatkowa, one się nie rozpadną, więc jesteśmy bezpieczni. No więc teraz tak jak w naszej zupie ziemniaczanej, do środka idzie majeranek, który zawsze lepiej jest trochę w dłoniach rozetrzeć i oryginalny przepis każe do tego dodawać pieprz, ale nie biały, no, odwrotnie, ale nie czarny, tylko właśnie biały. Świeżo mielony biały pieprz. Więc postępuje zgodnie z tym, co każe miejscowy przepis. Sporo pieprzu. No i teraz ostatnia rzecz. Kwaśna śmietana. Ponieważ jesteśmy dość blisko Francji, no więc można tutaj kupić crème fraîche, czyli taką lekką kwaszoną śmietanę we francuskim typie. Taką i u nas gdzieniegdzie można kupić, ale zwykła kwaśna śmietana również będzie nie od rzeczy. Trzeba ją trochę zahartować, czyli nieco posolić i teraz rozmieszać starannie z gorącym płynem, wlewając ów płyn stopniowo, żeby się śmietana nie ścięła. A kiedy to uczynimy, całość wlewamy do zupy. Zupa gotowa, można wyłączyć ogień. Spójrzcie, ziemniaki się nie rozpadły, jest karna, piękna kosteczka o takich kształtach, które myśmy ziemniakom nadali i nie zdewastował tychże kształtów proces gotowania. No więc można nakładać. Oczywiście miejscowi by to zjedli jako główny posiłek z kromką miejscowego ciemnego, również nakminkowanego chleba. No tutaj tego kminku nie jest zbyt wiele. Chodzi o takie smakowe tło. Ale to jest rzecz eintopfowa, ale jak zjemy niedużo, eintopfem być nie musi. Jeszcze tylko jedna rzecz. Na koniec zielenina. Albo pietruszka, albo jeszcze lepiej, moim skromnym zdaniem, schnittlauch, czyli szczypiorek. Można oczywiście posiekać szczypiorku dużo i dodać tuż przed podaniem do zupy, a można też zrobić tak, że każdy talerz tym ozdobić. I teraz coś, na co czekałem. Czuć ziemniaki. Ten kminek jest tylko taką leciutką uwerturką w tle. Czuć smak szpeku, czuć masło, czuć śmietanę. Robiona na wodzie, powiadam wam. Zupa ziemniaczana, robiona na bulionie, nie ma do tego startu.
ponieważ wówczas ten bulionowy czy też rosołowy smak będzie nad wszystkim dominował. A tutaj mamy to, co najpiękniejsze. Harmonię kilku dobrze dobranych składników. Kartoffelsuppe mit Speck. Das ist da. Jak się podróżuje, to łacno widać, że pewne rzeczy opowiadane w jednych częściach świata, a dotyczące innych części świata, często nijak się mają do rzeczywistości. No bo czy naprawdę wierzycie, że ludzie tutaj, którzy z taką radością podają pieczone gąski oraz golonki, chcą nas i siebie zmusić do jedzenia świerszczy? Spójrzcie, gdzie jestem. Jestem w lesie i jest to niemiecki las. Czy naprawdę myślicie, że w Niemczech nie wolno wchodzić do lasu i że Niemcy również nam chcą zabronić wchodzenia do lasu? Tutaj 50% lasów jest w rękach prywatnych, ale niezależnie od tego, czy las jest własnością jakiegoś landu, innej instytucji, czy też prywatnej osoby, to każdy może do lasu wchodzić i się z niego cieszyć. Można również w tych lasach zbierać grzyby, wszakże pod warunkiem, że nie robi się tego w celach osiągnięcia korzyści finansowych. Czyli można zbierać grzyby na własne potrzeby. Mniej więcej kilogram grzybów na osobę. No i tak to wygląda w rzeczywistości. Podróże kształcą. Nic dodać, nic ująć.